Misja Zegama, zaczynamy. Znajdujemy się w miejscowości oddalonej o około 40 km od Zegamy. Dzisiaj dzień przed startem. Po podróży czas na rozruch. Leciutka godzina, w tym kilka mocniejszych rytmów. Pogoda na razie w miarę ok, chociaż przedtem dosyć mocno padało. A pobiegamy dzisiaj na tej górce, którą widać przed nami. Pogoda jak to w kraju Basków teraz już się trochę zmieniła, a tak było cały tydzień przed naszym przyjazdem. Także jest bardzo duża szansa, że jutro warunki będą raczej mocno błotne i trzeba się będzie nastawić na bieganie czy podchodzenie bardzo siłowe, bo przypomnę, że vertical na Zegamie to nie vertical na Lubań, gdzie średnia to jest około 15% z tych odcinków, czy 18% z odcinków podbiegowych. Jutro jest 3 km, średnia 33%. No i w sumie biegniemy sobie teraz jakimś takim 10% nachyleniem. To będzie jutro ciekawie. Piękne są te trasy, właśnie takie, nawet tak jak wychodzisz z takiego miasteczka, no i masz taką górkę. Super. Bo teraz już nie wiem, jak według traka. Nie, według traka. Cały czas według traka. Uważaj, nie dotykaj tego, bo to jest pastuch. Tak, a już chyba zbiegamy z powrotem na... Czekaj, a tu jest. Pobudzenie skończone. Jak to po takiej podróży zawsze biega się trochę drętwo, ale jednostki, które wykonałem w tym tygodniu, wskazują, że naprawdę jutro może być bardzo szybko, a błota się nie boimy. Jak zwykle rozruch przed popołudniowym startem, a poranek powitał nas szczególną informacją. Zmiana trasy i wbiegamy na grań, w związku z tym trasa nie ma 3 km i 1000 metrów, tylko 5 km i 800 metrów przewyższenia. Kończy się na pierwszym punkcie pomiarowym, także no jak to w sporcie, trzeba się dostosować. A tymczasem rozruch w słonecznej Hiszpanii. Zmiana jest dosyć znacząca, bo ucina się cały techniczny fragment tego verticala, czyli wszystko to, co było na poręczówkach, ta eksponowana taka grań, tego w tym roku nie będzie. Właściwie będziemy kończyć w lesie, także to jest kompletnie inny charakter. Śmieję się trochę, bo chyba przyjdzie mi jeszcze trochę poczekać na to, żeby zrobić taką prawdziwą, legitną życiówkę na VK. No ale tak jak właśnie w sporcie, do tego się trzeba po prostu adaptować. I tak zostawię na trasie wszystko. Początek będzie na pewno wiele szybszy, ale później będzie dzida do góry. I czas na standardowe 2 lekkie minutowe przyspieszenia w takim tempie drogowym i jedzonko.
niecałe 5 km, ale kurde, samopoczucie mega dobre. Nogi takie sprężyste, więc nastawiam się na tą mocną walkę. Dzisiaj to nie jest taki stres jak przed Mistrzostwami Polski, bo tam od tamtego startu zależało ogromnie dużo i tam też pojawiało się właśnie takie bardzo silne pobudzenie. Teraz jestem mocno podekscytowany, ale w ogóle nie czuję żadnej dozy negatywnego stresu, więc super. Standard przedstartowy. Kawa, tosty, później ryż z dżemem. Będzie super. Aktualnie pogoda wygląda tak. W Zegamy podobno nie lepiej. Więc będzie błotko. Przed startem już niewiele do zrobienia, ale ryż jak zwykle wlatuje. Ciekawe, czy my do tego śniegu dobiegniemy na Nie, coś tam ty. jest... Tam to na samej grani było widać ten śnieg. Zatem podejrzewam, że jak tam przyjedziemy, tego już nie będzie. Niestety, takie proste. Marcin niesie prezenty. No. Ja. To się najbardziej stresuje z tej trójki przed zawodami, bo Ja nie. Ja No. mam dzisiaj luz. Nie mam roboty. Trzeba nacisnąć 0, jak się chce jechać w dół. tak, to prawda. Ja dzisiaj jestem... Ja mam tylko Dominikowi zmierzyć laktat na górze. Trener asystent, tak. No, kierowca. Zrobimy eksperyment, zobaczymy. Jak dotrę. I spróbuję ci wysłać pineskę, tylko wiesz, nie ma 100%. Dotarliśmy do Zegamy. Pogoda nie rozpieszcza, ale również nie jest najgorsza. I idziemy odebrać numery startowe. No jest nieciekawy warunek, jest Padał deszcz, tak. czas na buraka. Ale jednak no, było cieplej. Bez porównania, teraz jest po prostu zimno. Fuj. Strasznie to niedobre. 1,5 godziny do startu. Teraz trzeba się trochę pokisić w aucie. I ja akurat wychodzę na rozgrzewkę. Pewnie gdzieś zaraz po 16, 16:10, coś w tym stylu. Mi się startuje wcześniej, bo 16:37. No, więc już zaczynają się powoli nerwy przedstartowe. Numerek już jest. No i teraz zostaje tylko niczego nie spieprzyć przez ostatnie 1,5 godziny, a później dać siebie wszystko. W sumie to takie proste. Deszcz nas dzisiaj nie oszczędza, co nie znaczy, że nie będzie szybko. Kończę właśnie rozgrzewkę, no i już full focus. Congratulations for your uphill police championship. You are very strong. I know. Jak przebiegał sam start, zapewne już widzieliście materiał na moim kanale. Jeśli jeszcze nie widzieliście, to zapraszam do obejrzenia, ponieważ nagrałem praktycznie całość rywalizacji ze kamerki, którą miałem na klatce piersiowej. Tutaj muszę powiedzieć, że biegło mi się od samego początku mega dobrze. Spoglądając na międzyczasy, które osiągałem, to byłem bardzo blisko tych, szczególnie w początkowej części trasy, które Remi Bonnet uzyskiwał, pobijając rekord właśnie tej zmienionej, alternatywnej trasy. Rywalizacja przebiegała pod moje dyktando praktycznie przez, można powiedzieć, 3/4 całego wyścigu, ponieważ nadawałem tempo. Chciałem ruszyć bardzo mocno i chciałem też sprawdzić się właśnie w tej międzynarodowej stawce. Biorąc pod uwagę to, jakie mieliśmy warunki, nie spodziewałem się jakichś bardzo wysokich możliwości uzyskiwania prędkości w tej drugiej części trasy, czyli w tej, w której zaczęło się większe błoto. Jednakże byłem mile zaskoczony, ponieważ poszczególne kilometry pokonywałem naprawdę szybko i finalnie średnia z całego tego wysiłku wyniosła 7 minut na kilometr przy dosyć dużym przewyższeniu i przy bardzo trudnym technicznie terenie na samym końcu. Muszę też powiedzieć, że dosyć dużo dostałem takiego boosta mentalnego w trakcie tego biegu, w trakcie tej rywalizacji,
Nie tylko ze względu na to, z jakimi rywalami przyszło mi biegać i się mierzyć, ale również ze względu na to, że byłem w stanie kontrolować bieg od początku. No i owszem, może nie byłem w stanie odeprzeć ataku Stiana w ostatnich fragmentach trasy, jednakże nie było też tak, że całkowicie odpuściłem i przegrałem tą rywalizację z Kretesem. Z biegiem czasu uważam też, że fajnie byłoby znać tą trasę wcześniej. O ile w większości vertikale nie należą do jakichś bardzo trudnych, to tutaj, szczególnie ta druga część, na której zaczęły się kamienie, wymagała wybierania odpowiedniego fragmentu trasy do przebiegnięcia, aby przebiec to jak najbardziej optymalną linią. Tego troszeczkę mi zabrakło i były miejsca, w których mocno zwalniałem ze względu na to, że miałem do czynienia właśnie z tym, że patrzyłem się głównie pod nogi. I to tętno było na naprawdę już bardzo, bardzo wysokim poziomie, co zresztą po raz kolejny odsyłam Was do materiału z samego startu, możecie tam zobaczyć. Uważam natomiast, że rozegrałem go bardzo dobrze i niewiele zmieniłbym pod kątem taktyki czy pod kątem realizacji tego wysiłku. Muszę też powiedzieć, że tego dnia rzeczywiście czułem się bardzo dobrze, wstając rano i wykonując ten rozruch. Jak zresztą widzieliście, już czułem, że te nogi są reaktywne, że mam takie fajne napięcie mięśniowe i wiedziałem, że ta rywalizacja może również być bardzo dobra. Jedyne, czego nie wiedziałem, to właśnie tego, czego się mam spodziewać po samej trasie, ponieważ o ile znam i zdaję sobie sprawę z tego, jak błotniście może być w Zegamie, to jednak nie spodziewałem się tego w aż tak dużym stopniu i tu wpadanie w te właśnie miejsca, w których było troszeczkę więcej tego błota, momentami wybijało mnie z rytmu. Końcówkę jednak zapamiętam bardzo dobrze, ponieważ tutaj po tym krótkotrwałym wypłaszczeniu mieliśmy też do czynienia z tym ostatnim bardzo, bardzo mocnym fragmentem podbiegu, na którym praktycznie momentami trzeba było już iść, natomiast ja bardzo mocno się spinałem, ponieważ nie do końca wiedziałem, jak daleko za mną jest kolejny rywal, ile przewagi tak naprawdę mam, więc tutaj musiałem cisnąć już do samego końca i finalnie osiągając ten wynik na mecie 33:15, byłem z siebie bardzo, bardzo zadowolony. Well done. Awesome running. You're strong today. Thank you, man. You were good. Fantastic. What a race, man. Thank you, Stian. Thank you. Thank you for the fight. Thank you for the fight. It was very good. Really well worked. That Yeah. both of you. But, We had a really good fight up there. yeah. And I didn't believe I could run away from you guys because you were so strong today. You were like a machine up there. Yes, Thank you. Yeah. I could never Okay. let you go. I felt like you were going to hit Let's check. Chodźmy tutaj. Przytrzymaj mi proszę. No. Nie wiem, czy się wyciśnie nawet krew. Dobra, leci coś. Jest. Dobra, czekaj. Za mało. Jest. Jest? Git. Ja się ubieram. Sorry? Lactate? A, 7.1. Ale to mocne było. A tak mnie ścięło pod koniec. Już nie byłem w stanie. Nie no, ale dociągłeś. Chyba twojego, nie? Ja to pobiegłam strasznie na duszę, ale nie wiem, czy No to zrobiłam. ja naprawdę super. 7-1 nie wyszło, więc nie aż tak dużo. No ale w sumie zimno jest. Mi by wyszło później około 4. No fajna zabawa, trochę takiego toplania się w błocie. Mi się bardzo podobało. No ale która byłaś, powiedz? Według wyników druga, więc super. No właśnie, i to nie za byle kim. Tak, Więc- wygrała Nienkę. Ona zaczęła bardzo mocno, bo miałam to szczęście, że byłam przypisana do grupy ostatniej kobiet, najmocniejszej teoretycznie. No i Nienka zaczęła bardzo mocno. Ja się gdzieś tam trzymałam na 5., 6. pozycji i tak sobie powolutku wyprzedzałam. Ale dość szybko się znalazłam chyba 3. Później wyprzedziłam dziewczynę przede mną i już od połowy dystansu biegłam jako 2. No ale Nienkę nie widziałam przed sobą, bo ona pobiegła bardzo mocno. No i tak poczułam się bezpiecznie i tak sobie biegłam i dobiegłam na tym drugim miejscu. Finalnie tam chyba około minuty różnicy, więc sporo. Ale myślę, że fakt, że jej nie widziałam, mnie tak rozluźnił trochę, że jakby nie... I za sobą też miałam dużą lukę, więc... No ale super, ja się cieszę. Zabawa przednia, jest zimno,
Ludzie Jest błoto. krzyczą, jest błoto, jesteśmy ptali. Dokładnie. Jest ekstra. Gdybyśmy, myślę, mieli możliwość uczestniczenia w projektowaniu butów hoki, to myślę, że oboje O tak. wybralibyśmy Evo Javsy. Niestety dostępne tylko teraz jako edycja chyba kolekcjonerska. Tak, to jest, o nie, no najlepszy but na błoto to przynajmniej na krótkie bardzo dystanse. Na taki wertykal jak dzisiaj pewnie. Jeśli ktoś z hoki to będzie oglądał jakimś cudem, to petycja od zawodników z Hoka Garmin Teamu. Przywróćmy Evo Javsy. A co do mojego biegu, to chyba wszystko widzieliście. I zresztą zrobię też tak, że wersja pełna z tego biegu będzie jako osobny film, więc będzie można zobaczyć całą rywalizację od samego początku do samego końca, ale też jestem mega zadowolony. Stian po prostu był dzisiaj ode mnie mocniejszy. Te 30 sekund różnicy na mecie no odzwierciedlało, myślę, dobrze dzisiejszy poziom, a teraz się staramy dotrzeć jak najszybciej do auta, bo leje jak nie powiem co. Jest błoto, jest zegama, jest zajebiście. O, szeryf! Influencerzy. Second position from Poland, Dominik Gawor. Krakowia Signatoren i zaszedzonego Dunugigaren posła Dominik Gawor. And now the winner, second time. Ciao Verovate, Miguel Zagoyo las Leace. Fuerte el aplauso para los ganadores y las ganadoras del premio Miguel. Nadszedł świętowania czas. Jest śmieszne, że taka buła, nie? Do burgera. Jak zwykła bułka normalna. Dzień po starcie, więc u mnie oznacza to rower. Idziemy z Miśką właśnie na lokalną siłkę, no bo wiecie, ciężko jest wynajmować rower tutaj na jeden dzień. Na szczęście miejscowość, w której mieszkamy, jest dosyć dobrze wyposażona pod tym kątem, więc dzisiaj spokojne, z małymi wstawkami, 90 minut roweru, tak, żeby jutro ruszyć, kibicować na trasę Zegamy biegiem. Także dzisiaj taki dzień troszeczkę odpoczynkowy, trochę pracy, właśnie trochę treningu, no ale szczerze nogi trochę odczuwają to, co się wczoraj stało, bo jednak była to wymagająca trasa i trzeba powiedzieć też, że to błoto i te nierówności dużo też zmieniały. Tak mija ta sobota. Nie jest to jednak dzień bez pracy. Jak widzicie, tutaj się eksportuje właśnie film z Verticala. Cały Vertical jest nagrany, więc trafił oczywiście na YouTube. Jak będziecie chcieli obejrzeć cały bieg, a nie tylko jego fragmenty, to oczywiście zapraszam. Jest tam dosłownie wszystko od samego startu do samej mety. Ale ładne, nie? Zegamy w dzień startu, trzeba udać się dosyć wcześnie. My też nie jedziemy jakoś najwcześniej. Ekipa fotograficzna wyjechała o 5:00. My o 6:00 wyjechaliśmy z naszego zakwaterowania, mamy tam 45 minut.
robić tak dlatego, że do samej Zegamy wjechać się praktycznie nie da, chyba że jest się zawodnikiem albo prasą. I często trzeba zaparkować o wiele wcześniej i dojść po prostu na nogach do odpowiedniego miejsca kibicowania. Zresztą wszystko Wam pokażemy. No i idziemy do Zegamy. Jak widzicie, ludzie udają się w różny sposób. Ja akurat też idę na trening w trakcie właśnie, no można powiedzieć, od momentu startu do Sancti Spiritu. Pogoda na razie jest dobra. Jak widzicie, no taka mała miejscowość, ale zbiera ogrom ludzi. A jak już wspominaliśmy, to jest jubileuszowa 25. edycja, co jeszcze dodatkowo zwiększa zainteresowanie. Idę właśnie na pierwszy podbieg, bo tu już będzie szansa zobaczenia czegoś więcej niż tylko tłumu zawodników, którzy mieszają się ze sobą. Także zobaczycie, jak wygląda nieco już bardziej rozciągnięta stawka, chociaż tu nadal wszyscy są bardzo blisko i to jest to miejsce właśnie, w którym trzeba trzymać nerwy na wodzy. Kilometr numer 1. Tutaj jest taki pierwszy charakterystyczny, o wiele mocniejszy podbieg. Także tutaj gdzieś się ustawię i zobaczymy, czy już tutaj wysforuje się na czoło ta decydująca, powiedzmy, grupa zawodników, czy coś się pozmienia. I stoję tu na około 1,2 km. Za 3 minuty start. Już słychać te dźwięki, a rok temu ja sam stałem tam na starcie i szczerze Wam powiem, byłem ostro posrany. Niekoniecznie ze względu na to, że to jest dystans maratoński, tylko po prostu ranga i te emocje, które towarzyszą temu biegowi, są ogromne, więc domyślam się, co czują ci, którzy stoją o tam. Poszli. Jako mobilny reporter dzisiaj King Runnera, jak widzicie, nagrywam na 2 kamery. Jedna i druga. No i czekamy na zawodników. Powiem Wam, ale się jaram. Nie sądziłem, że nie będąc zawodnikiem, tylko kibicując, będę odczuwał takie emocje, ale no, jest mega. No i lecą. Nie widzę na razie, kto jest pierwszy. Kilian leci trzeci. Remi prowadzi. A zaraz później cała reszta stawki. Manu Marias, Daniel Patis, Eluzin, biegacze z kraju Basków, Alan Santamaria, Roberto. O, jak widzicie, tu zaczyna się już robota. Niech Was nie zmyli to, że tu się wydaje wolne tempo. Tutaj robią się też zatory, ale to jest normalne tutaj na początku. I jest towe. Dosyć wysoko w stawce. Nawet bardzo wysoko. Judith jako druga, razem z Salą Alonso. I dalsza część stawki. Zaczynam teraz swoją misję dotarcia na Sancti. Czasu mam dosyć sporo. Natomiast nie chcę też go jakoś mi trężyć, chcę się tam dobrze ustawić, a przy okazji zrobię sobie dzisiaj spokojny trening, no spokojny jak niespokojny, około 1000 metrów upu na 11 km mi wyjdzie, więc kawałeczek będzie. Żeby mniej więcej uzmysłowić Wam, z jakim błotem będą się tutaj mierzyć zawodnicy. Patrzcie na to, co ja mam pod nogami, ale to jest jeszcze nic. Idę teraz sobie właśnie, biegnę trasą naszego Verticala. Później dostanę się na około 34 km trasy, skąd można ściąć do Sancti.
No i przy okazji, tak jak wspomniałem, dzięki temu wpadnie moje rozbieganie. Niezmiennie w takich momentach zastanawiam się, jakim cudem ja tutaj tak szybko biegłem. Ale teraz przynajmniej mogę się przyjrzeć, jak mieliśmy pięknie na trasie. No i słuchajcie, tędy właśnie leci trasa Verticala. Myślę, że teraz będzie znacznie łatwiej docenić, z jaką trudnością trasę się mierzyliśmy. No i jak pięknie tutaj jest. Mega. A teraz znajduję się już na trasie Zegamy. Dokładnie gdzieś w okolicy 33 km. Biegnę pod prąd oczywiście, żeby dostać się do Sancti. A jak widzicie, ten ostatni fragment, pomimo tego, że zbiega się tutaj, nie jest aż tak oczywisty. Pojawiają się właśnie też takie przełamania. No i w tej części niższej jeszcze, no i też tam później wyżej może pojawić się dosyć sporo błota. I tu możecie dostać próbkę tego, jak będzie w tej ostatniej części trasy. Patrzcie. No właśnie. Także Zegama jest Zegama. Teraz już poruszam się zgodnie z kierunkiem biegu. No i znajdujemy się na jednym z ostrzejszych tutaj zbiegów. No i jest błotniście. Kilometr 34. I tu chyba z tego co pamiętam jest też stacja odżywcza. Także znajdujemy się już, można powiedzieć, przy końcówce, ale jednak nie do końca. Ja teraz skręcam z trasy na Sancti. I znowu jestem na trasie. Tym razem kieruję się pod prąd w kierunku Sancti. Tutaj po samym podbiegu na Sancti jest taki charakterystyczny moment wypłaszczenia i moment ciszy, a później zaczyna się podbieg pod Aizkori, który jest bardzo trudny, a podejrzewam, że w tych warunkach będzie on również dosyć śliski. Trasa w tamtej części przypomina troszeczkę te kamienie na Verticalu, choć może nie jest ich aż tak dużo, to jednak przeszkadza. Dotarłem. No i zobaczcie. Schodzimy w kierunku mety. Już troszkę zmarzłem, ale no jest szansa, że przy dobrym tempie może zdążymy na czołówkę, na metę. Zobaczymy. Pierwszy raz biorę udział w tak masowym marszu. Muszę powiedzieć, że wygląda to trochę jak, tak, wygląda to trochę jak pielgrzymka. Każdy na swój sposób pokonuje trudności błotne. Prawdopodobnie wszyscy starają się zdążyć na metę, ale na serio jest to chyba największy masowy marsz w górach. To Miśka określiła, że tu więcej ludzi idzie niż do Kościeliskiej. Do Kościelskiej Boże Ciało, naprawdę. A to już jest osiągnięcie. Zdążyliśmy na metę. Idealnie dobiegliśmy i w sumie ile minęło? 30 sekund gdzieś, nie? Dokładnie.
No, 30 sekund do momentu, aż przybiegł Elzin. Więc idealne wyczucie czasu, ale mała, mega mała różnica pomiędzy pierwszymi dwoma zawodnikami. Dzień po zegamie. Właściwe już zegamie po tym kibicowaniu. Jeszcze znajdujemy się tutaj w okolicy. Wykorzystuję to, żeby wrócić do akcentów. Dzisiaj double threshold na treningu porannym 2 razy 12 minut plus 5 razy 4 minuty. Tak, żeby już zacząć konkretną robotę do Mistrzostw Europy. Później transferujemy się do Bilbao i wieczorem trening na rowerze 2 razy 12 razy 40 na 20. Także będzie dzisiaj co robić. Minut zakończone. No i teraz jedziemy z 4-minutówkami. Te pierwsze 2 razy 12 były w Z3. No a teraz będę cisnął w Z4. Trening zakończony i muszę powiedzieć, że wyszło mega. Pomimo tego, że teraz moje odczucie wysiłku na takich jednostkach progowych jest bardzo niskie, z tego względu, że jestem przyzwyczajony do tego wertykalowego napierania powyżej tętna 180. To biegałem dosyć szybko, bo ostatnie powtórzenie chyba 4-minutowe zrobiłem w około 5-15 chyba, a tam było 15%. Może nie całe, ale no mega, więc forma w najlepszym porządku. Po drodze do Bilbao znajdujemy się teraz w miejscu, które jest znane chyba każdemu fanowi gry o Tron. Nazywa się to Gaste Gulacze i tutaj miały miejsce sceny, które odbywały się na Smoczej Skale. Tam jeszcze chyba zejdziemy. Trening zrobiony na drugim 40 na 20, 2 razy po 12 powtórzeń. Wyszło bardzo fajnie, jeśli wierzyć oczywiście temu rowerkowi, co jest może nieco przekłamane. Jeździłem w okolicach 390, 400 W, czyli takie 105 FTP. No a zakwaszenie niskie 2,6, 2,4 i później jeszcze 10 minut w okolicy progu tlenowego. Tutaj kwas 1,5, więc wszystko w najlepszym poziomie. Świetnie, że udało się zrealizować 2 jakościowe jednostki w taki dzień. Nasze zwiedzanie Bilbao od wczoraj wygląda w ten sposób, że pokonujemy drogę na siłownię i z powrotem, podczas gdy supportowa część ekipy bawi się świetnie. My bawimy się jeszcze lepiej. Tak jest. Czas antenowy dla Ciebie teraz. Możesz Nie mam nic do powiedzenia, nie będę tego komentować. Idę drugi raz w ciągu 2 dni na siłownię, żeby pokręcić na Orbitreku. I zapłacić za to I zapłacić za to łącznie 25 euro. euro, tak, tak, dokładnie. A w sumie z użyciem pasków wczoraj, to jakbym miał określić, ile kosztowały mnie te treningi, to czekaj, czyli 100 zł, tak? Mniej więcej powiedzmy. 100 zł za te 2 treningi plus zużyte
Raz, dwa, 3 paski do pomiaru, czyli 130 zł 2 dni wydane na trening. Nie mówiąc o kosztach psychicznych, bo tego się Tak. nie da podliczyć. Dokładnie. Ale kochamy to, co robimy. Dokładnie, nie robimy tego dla za pieniędzy. A tutaj na Zegamie część kosztów się wyrówna, bo zarobiliśmy ile? 300 euro, tak? Za... Tak, zwróci się bilet lotniczy. Dokładnie, więc jesteśmy szczęśliwi. Cały wyjazd, pomimo tego, iż oczywiście pierwotnie miałem startować w maratonie, uważam za bardzo udany. Nie tylko ze względu na świetny start i na tą rywalizację, ale również ze względu na możliwość doświadczenia Zegamy nieco inaczej. Możliwość doświadczenia tłumu kibiców, możliwość doświadczenia tych emocji, które oni odczuwają, a nie tylko emocji ze strony zawodnika. Możliwość podglądania tego, jak wygląda z zewnątrz rywalizacja właśnie tutaj, bezpośrednio na miejscu, czyli coś, co zazwyczaj oglądałem tylko i wyłącznie na relacjach. Wykonałem też świetne treningi, wykonałem super robotę, która na pewno zaprocentuje pod zbliżające się Mistrzostwa Europy. Myślę, że dostałem też bardzo dużo takiej pozytywnej energii mentalnej wynikającej z tej rywalizacji na trasie. Wprawdzie Mistrzostwa Europy będą bardzo mocno różnić się od tego, czego tutaj doświadczyłem, natomiast ta umiejętność przebywania w wysokich zakresach intensywności jest bardzo, bardzo zadowalająca. Do Zegamy na pewno wrócę jeszcze za rok, za 2. Zobaczymy, jak ułoży się sezon. Jedno jest pewne, w tym miejscu naprawdę chce się startować. W tym miejscu chce się przebywać i w tym miejscu przede wszystkim chce się rywalizować i robić wielkie rzeczy. Chcę wrócić na trasę maratonu, chcę doświadczyć jeszcze raz i może nie tylko ten jedyny raz tego szpaleru kibiców na Sancti, tego ryku na Aizkori i w końcu tych przepięknych, trudnych momentów na grani, trudnych momentów zbiegowych i satysfakcji na mecie, ponieważ chciałbym osiągnąć tutaj znacznie więcej niż osiągnąłem w roku ubiegłym. Wam wszystkim dziękuję za oglądanie. Zostawcie proszę łapkę w górę, komentarz, zostawcie proszę subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie robicie. Mi jako solowemu twórcy pomożecie w tym bardzo, bardzo mocno, a ja dzięki temu będę mógł Wam dostarczać jeszcze lepszych materiałów. Jeśli możecie, rozważcie proszę wsparcie kanału na Patronite, dzięki czemu ja będę mógł tworzyć dla Was jeszcze bardziej jakościowe i jeszcze lepsze treści. Do zobaczenia w kolejnych materiałach, w których pokażę Wam, jak przygotowuję się do Mistrzostw Europy.